On by to wykorzystał. Jakie to jest w Afryce, moi drodzy? Powszechne. Chwila zawahania i koszą cię po prostu jak owce. Marzenie będzie spełnione. Ależ ja się cieszę, że ja tutaj jestem. Na razie kitram się, żeby przypału nie było. Poczekamy chwilę, odjedziemy, ruszymy, to już tam wiecie. Figa z makiem i z kurczakiem. O kurde, przeskok! Cholera! Antek, hamuj! Nie chcę nic mówić, ale podzielimy ten odcinek najprawdopodobniej na dwie części, bo naprawdę to jest kosmicznie dużo do przekazania i pokazania. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam. O, tutaj jesteście. Witam w Omara Kuchni. Ostatnie godziny tutaj w Omara Kuchni ze względu na to, że zabieram się na pociąg. I ten odcinek będzie właśnie o przejeździe pociągiem przez Saharę, moi drodzy. Najpierw muszę przygotować trochę jedzonka, jakieś jajka. Zacząłem bardziej dbać. Odstawiłem kokę, to nie moja, to Omara. Odstawiłem takie właśnie rzeczy, wiecie, słodkie napoje, żeby zobaczyć, przetestować sobie, jak to będzie na mnie działać. No i tak, kupiłem 6 jajek, ugotuję, 3 zjem, 3 wezmę do plecaka z solą, tutaj jogurt waniliowy. No trochę, wiecie, staram się trochę lepiej jeść, przykładać do tego wagi, więc taka sytuacja, no. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Coś tak, z takich problemów wewnętrznych. Ząb mnie boli. Tak, w sensie jak nagryzam, to mnie boli. Tutaj dziewczyny francuskie, które przyjechały, też pojechały na pociąg, ale zostawiły 2 psy. Patrzcie na to. One zostawiły 2 psy. Tutaj jest jedna kruszyna, tak, bidula. Zaraz czekajcie, pokażę wam drugą kruszynę, którą miesiąc temu zaadoptowały. A ja ją wypuściłem. O, nie ma. Kurczę, no poszedł siku, a zginął. Problem. Jest problem. Dobra, spokojnie. Chodzi sobie tam i sika. To nie jest odpowiedzialne. Wiecie, mieć psy, zostawić na kilka dni w obcym miejscu dla nich, a jeszcze tego adoptowanego, no to naprawdę, to jest tragedia, bo gość po prostu wczoraj to miał taką palpitację serca, że mu praktycznie przez klatkę prawie to serce wyskoczyło. Aż mi było go szkoda, strasznie mi było go szkoda. Takie przywiązanie, on myśli, że dziewczyny go zostawiły. Jakaś tragedia, powiem wam, tragedia. Normalnie jak z dzieckiem. Wyjeżdżasz, zostawiasz. Słuchajcie, przygotowujemy się do wyjazdu. Pociąg jedzie nie wiadomo o której. Przyjechać już przyjechał, więc oni rozładowywują i dostaję cynk i wtedy po prostu lecę tam, żeby wskoczyć. Więc nie ma godziny konkretnej odjazdu. Więc zostańcie ze mną, zostawcie łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podejdzie pocztą sandałową odcinek dalej. A ja ogarniam jedzonko. Powiem wam tak, wcześniej wychodzę, godzinę wcześniej przed planowanym odjazdem, ale on może przyjechać za 8 godzin albo i za 10. Ale tutaj ci ludzie są tak niesłowni, że ciężko jest wierzyć, bo prawda jest taka, że jeżeli ktoś jest niesłowny, pociąg odjedzie, to kolejna próba jest dopiero jutro. Plus, minus o 14, 15, może 16, może o 20. A czekać się nie chce. A ryzykować się nie chce takiej głupoty. Więc lepiej wcześniej po prostu wyjść. Wezmę karton, bo karton zawsze dobry jest do siedzenia w tym wagonie, w razie czego. A tutaj jest mój kolega, u którego zakupy robię. Tutaj się obkupiłem u niego. No więc zaraz jeszcze kupię chlebek i będziemy się zawijać. To będzie długa przeprawa, a że kierownik czekać nie lubi, to działa. A że na słowo nie można wierzyć w Afryce, no bo zapomną, no bo coś wypadło, no bo ktoś przyjechał. Ja już te zagrywki, moi drodzy, znam. Nie to, że ja ludziom nie wierzę, ja wierzę bardzo ludziom. Zobaczcie, ja tutaj zaraz wyjdę i będę łapać stopa. W sensie taksówkę będę musiał zatrzymać. Ja też jestem cwaniak, bo... I wam powiem, jak to tutaj działa. Jeżeli w taksówce nikt nie jedzie, to dają ci wysoką cenę. Ale jak widzisz, że w taksówce są 3 osoby, to spokojnie możesz naprawdę przyzwoitą cenę za tak zwane 5 zł
podjechać ile chcesz. Znaczy ile chcesz, no to za miasto, nie? Próbujemy swoich sił, bo to nie jest taksówka, ale może, a nie, to jakiś do przewozu ludzi, ale polecimy sobie. Kurde, no, nie mordo, tutaj natarczywy jesteś. A może. Patrzcie na to. Tu train station. How much? Voilà. Pour taxi. Oui. Tu parles où? Money, how much? C'est bon, 500. 150, wariat, za 100 nie, za dużo. Nie świruj, morda. Passenger, siedzi obok gość. To śmieszne, bo gość do mnie mówi taką wysoką, pasażer się zaśmiał, mówi, mordo, on tak się śmieje, nie? Czy się zgodzę, czy nie? Ja mówię, nie, za dużo. On mówi, dobra, oto o 30% zszedł. Pasażer też się śmieje. Ja mówię, nie, mordo, jedź. Ja już z reguły mam tak, że jak widzę, że oni mnie próbują naciągnąć, to ja mówię, jedź. No bo po co? Zobaczcie tutaj co? Tutaj cały czas taksówki jadą. Tutaj koleżka nie taksówka, ale też no się nie udało złapać coś. Słuchajcie, jak to się udało ogarnąć, to nie wiem. Trochę wysoka cena, ale jadę. Ty 100 ichniejszych to jest zdycha. Za przejechanie w sumie kawałeczka. Ale dobra. Niech mają. Zobaczcie, jaki tutaj rozpierdziel jest. Proszę. Kolega tutaj chciał, wiecie ile? 300. Na 100 zeszliśmy. Kurde. Powiem wam, mistrzostwo negocjowania i handlu. Tutaj wszyscy studenci z uniwersytetów ekonomicznych powinni przyjeżdżać na nauki negocjowania. Polonia, oui. Europa. Patrzcie, to są wszystko taksówki. To są wszystko taksówki, a no gdzie koleżka skręca? Ty stacjon? A, okej. Okej, tutaj objazd, kurde, bo tutaj trzeba kontrolować wszystko. Powiem wam tak, że normalnie tutaj transport kosztuje 5 razy tyle, co ja płacę. 5 razy mniej, nie? Ale że na stację tam jadę kawałeczek dalej, no to już wiecie, to już jest wyższa kwota. 5 razy. Czy wy sobie zdajecie sprawę? My jedziemy po prostu jakimś labiryntem. Czy wy sobie zdajecie sprawę, że tu są światła nawet, ale nikt nie respektuje? Tutaj każdy jeździ po swojemu. Tutaj myślę, że 98% osób zdało prawo jazdy za po prostu tak przysłowiową czekoladę. Naprawdę. Rozgardiasz jakich mało. O, z kierownikiem to i głowę można wystawić, nie? Na zewnątrz. Trochę na lewo, trochę na prawo. Ramadan? No drink? No. No. Ja pierdzielę. Si. 7h20? Nie je. No aqua, no. No. No, nie je. Nie piję. A gorąco tutaj jak w piekle. Post. C'est muslim. No. Ah, pourquoi? A, bo Chrystian. Zain. Czemu nie jesteś muzułmaninem, mówię? Dlaczego? No bo chrześcijanin. Family, Chrystian. No rodzina chrześcijańska, no co? On miał wybór? Nie miał wyboru. Tak zwany to jest narzut religijny. Nie masz wyboru. Oj, Good Ramadan! No i pojechał mordula na pościgle. Ogólnie oni tutaj sobie siedzą, czekają. Salam alaikum. Oni tutaj sobie siedzą, czekają. Mais ici, Nie? dans la gare, Stacja. non, filmer. A, okej. Dobra. Dobra. Filmer. Tutaj pociąg
Jedzie z daleka, na nikogo nie czeka. Moi drodzy, zakaz robienia filmów na stacji kolejowej. Skąd się bierze? Nie... Hello, brother! Very good, I'm coming, one second. I sytuacja taka, zobaczcie, tam już ktoś czeka z towarem, a tam 1 minute, I come back. I tutaj też chłopaki czekają, bo to trzeba załadować. Prawdopodobnie tragarze tutaj na stacji. Ale sytuacja jest taka, że od jakiegoś czasu, kiedy to miejsce zaczęło być bardziej popularne wśród vlogerów podróżniczych takich jak ja, to niestety coraz więcej ludzi zaczęło tutaj przyjeżdżać. Co prawda to nie jest dużo. Zobaczcie, ja teraz jestem... W przeciągu kilku dni spotkałem tylko te francuski i nikogo tutaj, żadnego obcokrajowca nie widać. Nikogo tutaj nie widać. No i to się stało taką przestrzenią do tego, żeby policja tutejsza, tutaj na tym przystanku, kosiła hajs. Czyli, żebyście zrozumieli, przychodzę ja, stoję na dworcu, chcę wskoczyć do pociągu, oni mówią, nie, to jest zakazane, ale jak wyciągniesz równowartość 30, 40, 50 zł, w zależności, czasami mogą ci 100 zł krzyknąć, posmarujesz, to powiedzą, no dobra mordo, to za 100 to w sumie prawo się zmieniło. No więc już teraz to możesz śmiało wskakiwać i tutaj już jest bardzo dobrze. Tam towary do wrzucenia, tu koleżka Mordula też pewnie jedzie do rodziny. Oni mają tak rozsianą tą rodzinę, to jest ciekawe, bo ktoś przyjechał, poznał laskę, albo tam wymienili ojciec, matka, no i po prostu jeden w Chomé, drugi na Wazibu. Salam alaikum. Salam alaikum. I taka to jest życiowa prawda. No zobaczcie, no ile tam osób. Tam jeden człowiek, tu jeden człowiek. Tam może na dworcu z kilka osób, z 8. Ale też trzeba wiedzieć, że oni mają kontakt do takiego gościa, który po prostu tam wie mniej więcej, o której ten pociąg odjeżdża. Ja nie wiem. Więc siłą rzeczy mogę tutaj stać 5 godzin, mogę tutaj stać, szanowni państwo, 10 godzin, bo może będzie obsługa. Ale jestem podekscytowany. Przygodą. Naprawdę. Zapowiada się przednio. Kurczę, co wy oszaleliście? Mam jedną kamerę tylko. Jakbyście mi coś wam by się stało, to lipa totalna. Totalna lipa. A zapowiada się grubo. Ale by było, gdyby on o 14 wyjechał. Tak jak wiecie, planowo. On mniej więcej planowo wyjeżdża o 14 plus minus. Ale wiecie, jak w życiu bywa. Cieszę się, że tu jestem. Cieszę się, że w końcu będę mógł skorzystać z tej możliwości zobaczenia Sahary z innej perspektywy i bycia blisko lokalnych. Tam jest taki młody człowiek, który mnie zaczepił i z nim może wskoczymy do wagonu. Słuchajcie, rodzinka imigrantów z Sierra Leone jadą na pustynię daleko, żeby ich nie deportowali do Sierra. Ale ciekawa sprawa. Powiem wam, że jeszcze ciekawsze jest to, że jadą tam do Zuarat na pustynię, gdzie jest piekielnie gorąco. Jadą tam sprzedawać lody, bo widzą w tym biznes. O kurczę. Salam alaikum. No film. No, oui. A paszport. Nagrywam trochę z ukrycia, ze względu na to, że ten stary policjant wziął ode mnie paszport, mówi tak, kopia jest, ja mówię, no nie ma, no gdzie tutaj, co, na torach zrobię tą kopię, kamieniem? Mówi tak, którym będziesz jechał wagonem? Ja mówię, no wskoczę sobie do tego darmowego. On do mnie pisze i się uśmiecha. 50 zł, nie? Na nasze, w przeliczeniu. Ja mówię, mordo, mówię, machnąłem ręką, nie? On mówi tak, skreślił, wpisał 200. Ja mówię, nie świruj. Zabrałem paszport z rąk i wyszedłem. Słuchajcie, a teraz tych moich ziomków z Sierra Leone chapnął, bo to wiecie, to jest tak, że ten gość, po prostu policjant, on może narobić kłopotów.
On dużo nie może tutaj zrobić, ale kłopotów może narobić, bo zadzwoni zaraz tam na komendę, powie, że ze mną nie może za bardzo pogrywać, w sensie, bo ja mam wszystko czysto na papierach, ale z nimi trochę tak lipa, bo oni są tutaj nielegalnie. No i ich może sprawić, że nie pojadą tym pociągiem, bo zaczną się do nich przypierdzielać. Finalnie mogą ich deportować, ale ewidentnie widać, jak chciał hajs. Kurczę, a że ja tak pewny siebie odmówiłem gościowi i wyszedłem, no to zrezygnował. W każdym razie jakby było choć cień takiej wątpliwości albo skruchy czy czegoś takiego, on by to wykorzystał. Jezu, jakie to jest w Afryce, moi drodzy, powszechne. Chwila zawahania i koszą cię po prostu jak owce. Mówi tak, tutaj masz, mordo, nie nagrywać, bo nie pojedziesz. Dobra, mówi, dziku, ty, co tam, torów ludzie nie znają? Pakują się na wyjazd. Zobaczcie, ile wszystko na handel. Salam alaikum. Many. Oui. Salam. Proszę, przy torach miejsce do modlitwy ułożone ze starych opon. Tutaj chłopaki po prawej stronie się pakują. Nie wiem, o co chodzi, ale strasznie dużo ludzi tutaj. Jak widzi mnie z kamerą, to strasznie są tacy delikatni. W sensie mówią, że tylko mnie nie kręć. Tak jakby robili coś złego. Jakiś przemyt czy coś, nie wiem, o co chodzi. W każdym razie, no, oni tutaj po prostu takie zwykłe towary przewożą. Papier, jakieś zioła, nie zioła, coś, co można, wiecie, później po prostu z profitem sprzedać. Ale są tacy, widać, no, nieprzyjaźnie nastawieni. Ciekawe, z czego to wynika. Jadą, jest 16, ja już tutaj 2 godziny czekam. Dacie wiarę, że my dalej stoimy, czekamy. Chłopaki tutaj, mieszanka, Mali, Mauretania. Tam chłopaki też się pakują. Ja w ogóle nie kminię, o co tutaj chodzi, wiecie? Jedzie pociąg, wychodzą z dworca. Dla wielu osób to jest jedyny sposób na to, żeby przedostać się do tych miejscowości na pustyni, przy kopalni. No, gdyby tego pociągu nie było, to bieda by była. Naprawdę, bo to jest taka, powiedziałbym, reakcja wiązana. Oni tam jadą handlować, dzięki temu, że oni tam wiozą towar. Lokalni, którzy tam pracują i żyją, mają ten towar, więc jakoś się tam kręci to wszystko. Napędza to lokalną taką, że tak powiem, gospodarkę. Pociąg 3 godziny spóźnienia. Jak miało być o 14, no to jest o 17, ale jeszcze spoko, bo będzie widno, więc będzie można zobaczyć sobie z wagonu co i jak na Saharze. Ależ lokomotywa ciągnie, słuchajcie. Prawie 3 km wagonów. To jest niesamowite, naprawdę niesamowite. Wszyscy schodzą z drogi. Ja też zejdę. Marzenie będzie spełnione. Elegancko. To już mi się podoba, szanowni państwo. Do wyboru, do koloru wagony. Wow, ale to robi wrażenie. Ogrom. Niesamowite. Ale to jest długie. O kurde. Szok. Są wysokie wagony i są niskie wagony. To ja idę do tych niskich, bo w tych niskich będzie łatwiej coś zobaczyć niż w tych wysokich. Może to jest jakieś rozwiązanie, ale z drugiej strony te głębokie lepiej będą chronić przed wiatrem i piaskiem.
Okej. Słuchajcie, ja ogólnie na Podlasiu wychowany. O kurde, mordziula. Zarąbisty, ty, na tym wyższym, no to lepiej niż na tym niższym. Wiecie, że zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Mordziula, to żeby te spawy nie pękły. Bo te spawy... Zobaczcie, ja tak będę zapierdzielał tutaj. Do you need help? Yeah. Zobaczcie, jakie spawy. Czekaj, bo tu mordula tutaj pakuje ten dla ciotki z Sahary. Takie mordo. Kto wymyślił w ogóle sposób na życie podróżowanie? To jest jakieś takie przedziwne. Przedziwne. Witam w moim apartamencie rudym żelaza. Szanowni Państwo, koleżka tam chce wrzucać czy gdzie? Proszę. Powiem tak. Tu jest toaleta. Przedpokój. Pokój gościnny. Mój pokój. Ogólnie problem jest tego typu, że ja bym mógł tam się trochę zintegrować z lokalnymi, ale to jest trochę na strzała, w sensie bardzo ryzykowne. W jakim kontekście mówię, bo jeśli jesteś w wagonie i jak pociąg już ruszy, to on się dopiero tam w czomie zatrzymuje i jeśli pasażerowie, współpasażerowie na przykład nie wyrażają zgody na to, że thank you, goodbye, see you brother i pasażerowie nie wyrażają zgody na to, żeby kręcić, no to jest trochę przypał, nie? No więc wolę nie ryzykować. W sensie też można przeskoczyć chyba w trakcie, jak on jedzie. Chociaż to będzie trudne. Powiem wam, że w sumie tutaj jakbyś przeskoczył, ciało ma taką samą prędkość jak wagon, więc w sumie jak się wybijesz stąd, to powinieneś przeskoczyć. Tak mi trochę taka moja wiedza fizyczna mówi, że nie powinno być problemu, ale nie chcę po prostu ryzykować, bo widzę, że niektórzy z kamerą się trochę źle mają. A ja sobie podczatuję tutaj 10 godzin w tym wagonie, poopowiadam wam trochę o Saharze, posiedzimy tak, popiszemy salam alejkum. Co tam mordo, ty? Trochę się schowam, żebyśmy ruszyli. Niesamowite, w ogóle słuchajcie, pociąg przez Saharę. To jest niesłychane. Uważam, że no hit hitów, marzenie na liście do zrobienia oczywiście właśnie się zaczyna. Jednak trzeba uważać, zobaczcie, piasek, temperatura, rdza rozwala stopnie. No, więc trzeba być uważnym i to bardzo. Powiedzcie mi tylko jedno. Ja się zastanawiam tylko nad jednym, kochani, szanowni państwo. Co ich tak ta dupa boli, że ktoś robi sobie zdjęcia bądź filmy na pociągu? Co ich boli, ty? O co chodzi? Wytłumaczcie mi, może wy będziecie mieć jakiś argument sensowny, który do mnie przemówi. Już jakiś tutaj, wiecie, wojskowy się do mnie pluje. Mówi coś tam, wiesz, wyłaź. Ja żebym wyszedł, to on musi mnie stąd wyciągnąć. Taka jest prawda. Taka jest, moi drodzy, prawda życiowa. Ja już sobie tutaj zaklepałem tęże rezydencję. Na razie kitram się, żeby przypału nie było. Poczekamy chwilę, odjedziemy, ruszymy, to już tam wiecie. Figa z makiem i z kurczakiem. Jak to mówi stare porzekadło, aż upadłem, ty, i woda już upadła. No, kierownik się przygotował tutaj na takie ewentualności. Ustawimy sobie. Machina ruszyła i mogą mnie pocałować, kochani, szanowni państwo, prosto w dupkę. Kierowniku, jak ty się ustawisz, to nie ma sandała na pustyni. Są lepsze opcje. Zapomniałem piasku zabrać na tak zwane siku do toalety. Wszystko zabrane. Można lecieć. Lecimy na Rzeszów. To ja rozumiem. Do widzenia na Wazibu. Może jeszcze się kiedyś spotkamy. Ale mój czas dobiegł ku końcowi tutaj. Dobrze, teraz pójdziemy na północ, odbijamy później na wschód
jak już odbijemy na wschód, to cały czas lecimy wzdłuż granicy z Mauretanią, przez Saharę, przez pustynię, moi drodzy. Ach, cuda. Ale wiatr jest silny. Jakbym nie miał kapelusza na sznurek, to już bym tego kapelusza nie miał. Ale powiewy, ty! Zaraz mnie stąd zmiecie, ty! Ale czuć! Zobaczcie, cudo! Majstersztyk. Zawijam się na winkiel, bo tutaj jeszcze będzie checkpoint. To ja w sumie jestem prawie na końcu. Ale... No powiem tak, przeskoczyć teraz w jeździe to trochę inna bajka. W sensie, przyznam szczerze, że gdybym musiał, to bym poszedł. Tu bym stąpił, tu bym przeskoczył i bym poszedł. Ale jak nie trzeba, to chyba nie ma co ryzykować. A, jest tam jakaś mordula, też sobie usiadł. Końcówka pociągu prawie. Zobaczcie, może pod słońce, jak teraz świeci, będzie widać, jaki taki mały pyłek lata tutaj. Ale ten pyłek, moi drodzy, tak do buzi i w oczy wchodzi. Ja nie mam żadnej ochrony na oczy. Na buzie mam, na oczy nie mam. I czuję w oczach, że już mi siedzi ta ruda żelaza. Naprawdę. Powiem tylko tyle, że zapowiada się 11 godzin przyjemnej podróży. Coś tu się wyrabia. Tak powiem wam, że czasami po prostu tak znienacka hamuje mocno. Zaraz może zobaczycie. Można, kurczę, tak siedząc na tej barierce, to można wylecieć. Teraz coś zwolnił, ale no w sumie to wyjechaliśmy z miasta. Bo może będzie zawracać po prostu, wiecie, już zwolnił tempo, żeby przy zakręcie nie wykoleić się. To miałoby sens, bo zaraz zawracamy na prawo, w sensie skręcamy na prawo. Wielu z was pewnie zastanawia się, po co ta ruda żelaza, do czego się ją wykorzystuje. Moi drodzy, do wytopu stali i żelaza. Wagon z rudy żelaza. Co tam jeszcze? Samochody. Wszelkiego rodzaju stal. To wszystko zaczyna się właśnie z takiego proszku. Oczywiście w wysokiej temperaturze. Nie chcę nawet myśleć, jakby wyglądała gospodarka 5-milionowej Mauretanii bez tego pociągu i bez tych złóż rudy żelaza. Naprawdę. Widzicie, przeskoczyliśmy na inne tory. To są stare, to są nowe, ale zwrotnica dalej działa. Dziwne. A może i są stare? Może po prostu one tak wyglądają na pustyni? Tam normalnie był ten gość, który zwrotniczy. Przecież normalnie stał i nawigował. Cholera, kierowniku! Problem, kierowniku! Będą hamować. A co tak pyli? Człowieku. Te okularki to by się przydały. Ale tragedii nie ma, nie jest źle.
Teraz będziemy wchodzić w jeden, jedyny zakręt, a kolejny będzie dopiero, moi drodzy, za 400 z kawałeczkiem kilometrów. I ja na tym zakręcie wyskoczę. Proszę bardzo, kartonik. Każdy autostopowicz wie, że karton w podróży jest ważny. Ktoś zapyta zaraz, kierowniku, a jak ta ruda żelaza wygląda? Zobaczcie, pył, zbrylony od czasu do czasu, pył. Ale teraz zrobimy mały eksperyment. Patrzcie na to, magnes neodymowy. Przykładam. Widzicie? Żelazo! O, jak to ciężko zdjąć! Patrzcie, z powietrza nawet złapie. O kurczę. Ostro. Sztuka. Jakichś turystów od czasu do czasu widać. A pewnie się zatrzymują zrobić sobie piękne zdjęcie, bo jest czemu, że tak powiem. Teraz już tylko i wyłącznie cały czas prosto. Ale przyznam szczerze, że naprawdę szybko jedzie. No, więc taka sytuacja. Ja się z wami żegnam, moi drodzy. Usłyszymy się w kolejnym odcinku. Łapeczka, komentarz i rzecz jasna podanie odcinka dalej pocztą sandałową. Trzymajcie się. Chylę kapelusz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Czołem.